Szanowni Państwo, w tym materiale porównam dwie wkrętarki udarowe. Parkside PDSS-A z 20V linii Parkside X20 V-Team oraz Ryobi R18 IDBL z linii 18V narzędzi bezprzewodowych OnePlus. Należy tutaj zaznaczyć, że różnica w podawanych napięciach akumulatorów serii urządzeń 18 i 20V różnych producentów wynikają ze sposobu mierzenia tego parametru. Niektórzy podają według wartości szczytowych, jak w przypadku Parkside'a, inni według wartości średnich, jak Ryobi. Wkrętarkę Parkside prezentowałem już we wcześniejszych filmach, dlatego tym razem przedstawię ją w bardzo dużym skrócie. Szczytkowy silnik pozwala osiągnąć maksymalny chwilowy moment obrotowy wynoszący 180 Nm, maksymalną szybkość obrotową 2800 obrotów na minutę i 3600 udarów na minutę. Konstrukcja tradycyjna, spust uruchamiający urządzenie pozwala na stopniową regulację mocy, klasyczny przełącznik zmiany kierunków obrotów, osprzęt montowany do uchwytu sześciokątnego z blokadą. Z boku mamy magnes na dodatkowy bit, a na dole chwyt do zawieszenia na pasek i oczywiście na stopce LED podświetlający miejsce pracy. Przyjrzyjmy się teraz narzędziu Ryobi. Prezentowana wkrętarka Ryobi wyposażona jest w silnik bezszczotkowy, który według deklaracji producenta pozwala osiągnąć jej maksymalny chwilowy moment obrotowy wynoszący aż 270 Nm. Maksymalną szybkość obrotową 3000 obrotów na minutę i 3900 udarów na minutę. Urządzenie również wyposażone jest w spust, który pozwala płynnie regulować mocą, przełącznik kierunku obrotów, uchwyt sześciokątny z blokadą, na stopce znajduje się miejsce na zapasowy bit. Niestety brak w tym modelu uchwytu na pasek. Wkrętarka wyposażona jest w 3 LEDy zlokalizowane wokół uchwytu, co pozwala według mnie na najlepsze możliwe oświetlenie miejsca pracy. Ponadto diody nie gasną jeszcze chwilę po puszczeniu spustu. Ostatnią cechą tej wkrętarki udarowej jest możliwość ograniczenia mocy, co skutkuje niższymi prędkościami obrotowymi, niższymi maksymalnymi chwilowymi momentami obrotowymi. Dokonuje się tego za pomocą przełącznika zlokalizowanego na stopce narzędzia. Kolejne wciśnięcia przycisku powodują przełączenie między trybami. Tryb pierwszy pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem 50 Nm i szybkością 650 obrotów na minutę. Tryb drugi pozwala na wkręcanie z maksymalnym momentem 100 Nm i szybkością 1700 obrotów na minutę, podczas gdy tryb trzeci pozwala na wkręcanie z maksymalnymi dostępnymi wartościami tych parametrów. Dodatkowo mamy dostępny tryb Deck Drive, który dostosowuje automatycznie szybkość wkręcania, aby ułatwić wprowadzanie wkrętów w drewno. Porównajmy teraz budowę obu urządzeń. Na pierwszy rzut oka ich wielkości są bardzo zbliżone. Ryobi ma jednak zdecydowanie krótszy korpus, którego długość wynosi 14,5 cm, to nawet mniej niż 12V Bosch GDR120 Li. Wysokość obu urządzeń bez akumulatorów są identyczne, a z 2 Ah bateriami również różnica nie przekracza 1 cm, w tym przypadku na korzyść Ryobiego. Ze względu na szerokość minimalnie lepiej wypada Parkside. Pod względem masy przewagę ma narzędzie Ryobi. Sam korpus waży niecałe 1,1 kg, czyli o ponad 150 g mniej niż Parkside, a masa akumulatorów, zarówno 2 Ah, jak i 4 Ah, są w obu narzędziach bardzo zbliżone. Charakterystyczna budowa baterii Ryobi, dzięki której z jednej strony firma zapewniła kompatybilność wsteczną swoich akumulatorów, sprawiła, że mając większe gabaryty, zajmują więcej miejsca, gdy są przechowywane oddzielnie. Ostatni aspekt, na jaki chciałem zwrócić uwagę, to działanie uchwytów sześciokątnych z blokadą. W przypadku Parkside'a zarówno wkładanie, jak i wyjmowanie bitu wymaga przesunięcia tulei i wsunięcia bądź wysunięcia sprzętu. W przypadku Ryobi bity montujemy wpychając je w uchwyt, a blokada zaskakuje automatycznie. Z kolei gdy przesuwamy tuleję, aby wyciągnąć osprzęt, sprężyna wypycha go automatycznie. Różnice w budowie i w specyfikacji technicznej możemy teraz zobaczyć na ekranie, ale istotne jest, jak one przekładają się na praktyczne działanie tych urządzeń. Przejdźmy zatem do ich testów. Testy przeprowadzam według tej samej metodyki dla wszystkich wkrętarek udarowych, które omawiałem już we wcześniejszych materiałach. Została ona przygotowana tak, aby była łatwo powtarzalna w warunkach domowych.
W większości korzystałem z łatwo dostępnych materiałów i osprzętu. Testy podzielone są na dwie części. Pierwsza to wkręcanie wkrętówkę sosnową, wkrętów ciesielskich 5x70 oraz 8x260 oraz wkrętu do drewna 10x200. Do dwóch pierwszych wkrętów użyłem osprzętu Parkside z klasycznego zestawu bitów. Do trzeciego wkrętu z łbem sześciokątnym użyłem adaptera Milwaukee oraz nasadki udarowej Hitachi Bell Hikoki. Testy wykonałem najpierw dla baterii 2Ah Parkside'a i 2,5Ah w przypadku Ryobiego, a następnie powtórzyłem je dla akumulatorów 4Ah. Druga część to wiercenia. Otworu 8 mm wiertłem krętym, otworu 25 mm klasycznym wiertłem łopatkowym i 32 mm otworu wiertłem Irwin Blue Groove. Tym razem testy wykonywane było dla mniejszych baterii, tylko w ostatnim przypadku powtórzono je dla 4Ah akumulatorów. Na początku testów akumulatory były naładowane do pełna. Na koniec zaś tylko na 2Ah baterii Parkside wskaźnik nie pokazał pełnego naładowania. Jeśli nie zostało zaznaczone inaczej, wkrętarka Ryobi została ustawiona na maksymalną moc, trzeci poziom. Czas na pierwszy test. Ryobi w tym teście wypadł najlepiej ze wszystkich dotychczas testowanych przeze mnie wkrętarek udarowych. Przejdźmy do drugiego, bardziej wymagającego testu. Również w tym przypadku Ryobi wypada trochę lepiej od Parkside'a. Nie są to jednak bardzo odczuwalne różnice. Przy okazji tego testu sprawdziłem również, co się stanie, gdy przełączymy wkrętarkę Ryobi w ustawienia pierwsze i drugie, czyli te z ograniczoną mocą. Okazało się, że dla maksymalnego momentu ograniczonego do 100 Nm Ryobi wkręcił taki wkręt na głębokość około 105 mm, czyli ciut głębiej niż w przypadku wkrętarki Bosch GDR 120 Li w deklarowanym momencie 100 Nm, a także troszkę głębiej niż klucz udarowy Parkside PASS K20 Li ustawiony na 100 Nm. W przypadku ograniczenia momentu do 50 Nm wkrętarka zagłębiła wkręt na około 4 cm, czyli porównywalnie z małą wkrętarką Boscha w ustawieniu z ograniczoną mocą. I ostatni test wkręcania wkręt do drewna 10x200 z łbem sześciokątnym. W przypadku mniejszych baterii przewaga Ryobi jest znaczna, zwłaszcza, że zaraz po wkręceniu wkręta w Parksidzie zadziałało zabezpieczenie, które na kilka chwil zatrzymało urządzenie. Jednak przy zastosowaniu akumulatorów 4Ah różnica nie jest już tak znaczna. W drugiej części zaczynamy od wiercenia otworu o średnicy 8 mm. Ryobi poradził sobie z tym zadaniem gorzej niż Parkside. Teraz wywiercimy otwory o średnicy 25 mm. W przypadku pracy wiertłem łopatkowym wciąż delikatną przewagę miał Parkside. Na koniec największy otwór i najbardziej wymagający wiertło.
Tutaj znów przewagę zyskuje Ryobi. Co ważne, w obu urządzeniach zauważamy, że większa pojemność baterii poprawia ich wydajność. Należy tutaj zaznaczyć, że Ryobi oferuje 3 generacje akumulatorów litowo-jonowych do swoich urządzeń. W testach zastosowałem baterie oznaczone jako Lithium Plus, które posiadają już wskaźnik stopnia naładowania akumulatorów. Ponadto producent zaznacza, że są one właściwsze do stosowania z urządzeniami bezszczotkowymi. Ostatnio jednak na rynku pojawiły się akumulatory oznaczone jako Lithium Plus HP, które podobno posiadają dodatkowe styki wykorzystywane w urządzeniach bezszczotkowych, pozwalające im lepiej zarządzać mocą. Niewykluczone, że wkrętarka Ryobi poradziłaby sobie z tym testem znacznie lepiej, gdyby była wyposażona w taki właśnie akumulator. Podsumowując, wkrętarka Ryobi okazała się urządzeniem troszkę mocniejszym i poręczniejszym. Różnice jednak nie są tak znaczące, jak mogło wydawać się ze specyfikacji. W obu przypadkach zauważalny był zapas mocy. Na koniec trzeba wspomnieć o czynniku ekonomicznym, który minimalnie przemawia za narzędziem z Lidla. W zestawie z akumulatorem i ładowarką zapakowana w walizkę wkrętarka udarowa kosztuje ponad 2 razy mniej niż sam korpus Ryobiego.